Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Dzisiaj będziemy pracować nad bardzo nowoczesnym obrazem wykonanym wieloma ciekawymi technikami. Po pierwsze pojawi nam się akryl w tle. Akryl będzie tylko podkładem do bardzo ciekawego rysunku węglem. Popracujemy więc graficznie, następnie zabezpieczymy pracę lakierem do włosów i dopiero tak przygotowany obraz po wysuszeniu będziemy malować farbami olejnymi. Farbami olejnymi, gdzie medium będzie stanowił olej albo połączenie oleju z żywicą. Popracujemy sobie zarówno pędzlami, jak i na koniec szpachelką. Zwrócimy dzisiaj uwagę na anatomię twarzy człowieka, na światłocień, w jaki sposób połączyć kolory, tak aby uzyskać łagodne przejścia i zastosujemy akcent kolorystyczny w postaci czerwonych ust. To wszystko już dzisiaj. Zapraszam Was więc serdecznie do pracy. Przechodzimy do pracy. Na początku postaram się wykonać rysunek węglem. Zwróćcie uwagę, że podkład kolorystyczny został już namalowany i potraktowałam go farbami akrylowymi. Akryl bardzo szybko schnie i na akrylu możemy bez problemu malować później farbami olejnymi. Nigdy pamiętajcie odwrotnie. Jeżeli zrobimy odwrotnie, czyli na farbach olejnych zastosujemy akryl, z całą pewnością grubsze faktury nam popękają, a nie zawsze chcielibyśmy uzyskać tak zwany efekt krakle. W związku z tym podkład farbą akrylową w odpowiednim kolorze, od razu w takiej szarości, która będzie bazowała później w całym obrazie i delikatny na razie taki zarys właśnie takim węglem w ołówku, a teraz dopiero wykonamy właściwy rysunek. Użyję do tego węgla w ołówku. Popatrzcie, mam tutaj też gumkę chlebową, którą możemy sobie jak plastelinę modelować. Do tego wszystkiego możemy również użyć kredki białej, pastelowej. Tutaj jest taki patyczek specjalny do rozmazywania węgla, gdyby była taka potrzeba. No i oczywiście podstawą będzie taki kruchy węgiel w pałeczkach. On jest niezwykle plastyczny, bardzo łatwo daje się nim pracować, rozsmarowywać, rozciągać go, ale również można popracować sobie z wodą i wtedy efekt jest troszeczkę takiego tuszu. Generalnie bardzo ciekawa technika, którą później po narysowaniu węglem popsiukamy sobie troszeczkę po prostu lakierem do włosów zamiast fiksatywą, a następnie wysuszymy. Zaczynamy więc pracować. Najpierw delikatnie naszkicuję sobie elementy, które generalnie są takie bardziej szczegółowe i do tego właśnie doskonale służy ten węgiel, popatrzcie, w ołówku. Jest po prostu ostro zakończony, w związku z tym łatwiej się nim pracuje, ale ciemniejsze miejsca i takie mocniejsze do rozmazu oczywiście za chwilę zastosujemy tym węglem w pałeczkach.
Wykonując taki prosty rysunek węglem, który będzie stanowił jak gdyby podkład naszego obrazu, bo my dzisiaj chcemy uzyskać taki bardzo nowoczesny efekt obrazu połączonego z grafiką, z takim po prostu rysunkiem, który będzie współgrał nam z farbami i to w dodatku jeszcze z farbami olejnymi. To jest takie bardzo ciekawe zastosowanie obydwu technik. Dzisiaj pracujemy nad takim nowoczesnym obrazem. Tło będzie trochę abstrakcyjne, będziemy bazować na niewielu kolorach, pracować przede wszystkim na szarościach, ale zastosujemy świetlistą biel również tutaj, która będzie miała tutaj ogromne znaczenie dla kontrastu. I zrobimy również akcent kolorystyczny, który będą stanowiły usta. Musimy tutaj pamiętać o anatomicznym układzie twarzy. Podczas takiego rysunku najważniejsze jest zaznaczanie tak naprawdę światła i cienia. Czyli wiedząc, jak wygląda ludzka czaszka, wiemy również, że w miejscach oczodołów pojawiają się znacznie mocniejsze cienie, które możemy od razu tutaj zasugerować. Gałki oczne są okrągłe, więc na pewno będą miały również światłocień po obydwu stronach, silniejsze cienie, na środku więcej jasnego odcienia. Tutaj, gdzie kończy nam się powieka, zaczynają się oczodoły, te wgłębienia. W związku z tym też w tym miejscu musi się pojawić znacznie więcej samego cienia. Zobaczcie, na razie taki prosty pierwszy zarys, który mi się już tutaj pojawia. Zwróćmy uwagę na nos, z którym są zawsze poważne problemy, a mianowicie nos rysowany w skrócie, żeby wyglądał prawidłowo, muszą być zastosowane tutaj przede wszystkim właśnie światła i cienie. I głównie na tej bazie pracujemy, pokazując, gdzie tak naprawdę on ma swój szczyt, gdzie jest najwyższy. Dzięki temu pokazując, że cienie są na przykład na dole nosa i gdzieś po bokach tutaj, tu gdzie się kończą nam skrzydełka i pod spodem pojawia się znacznie mocniejszy cień. To wszystko zaczyna bardzo szybko budować nam właśnie sam kształt uniesionego do góry noska. Tuż pod nosem pojawia nam się takie wcięcie. Bardzo często nazywane też takim ładnym określeniem jak dotyk anioła. I w tym miejscu również, ze względu na to, jak układa nam się nos, tak samo będą nam się układały usta. Ta szerokość między dziurkami oznacza ten odstęp tak naprawdę na górnej wardze i ma to też ogromne tutaj takie właśnie anatomiczne znaczenie. Jeśli chodzi o kąciki ust po obydwu stronach, generalnie końce ich powinny znaleźć się naprzeciwko, popatrzcie tutaj, źrenic naszych oczu. Wówczas rzeczywiście twarz zaczyna mieć takie naturalne kształty i właściwe proporcje. Górna warga jest zazwyczaj ciemniejsza, a dolna jaśniejsza z racji tego, że jest bardziej wypukła. Ona ma tutaj już taki, popatrzcie, półokrągły kształt. Natomiast pod samymi ustami znajduje się tutaj zawsze cień, który jest wyznaczony wystającą dolną właśnie wargą. No i idziemy ku górze. Zaznaczmy sobie mniej więcej, jak nam się będzie układała tutaj sama część twarzowa, fragmencik szyi, na której pojawi się nam za chwilę, popatrzcie, jakieś ubranie i jeszcze gdzieś sugestia ramienia. Dobrze, mając już taki pierwszy wstęp,
Spróbujemy teraz popracować już mocniejszym węglem. Zabieramy się za mocniejsze cienie i popatrzcie, rzeczywiście ten węgiel, przyciśnięty nieco mocniej, on daje nam zdecydowanie tutaj więcej cienia. I na bazie teraz tego, co zostało naszkicowane wcześniej tym węglem pracującym troszeczkę jak kredka czy ołówek, my teraz możemy sobie nieco bardziej popracować z samymi roztartymi cieniami. Ta głębia bardzo szybciutko nam tutaj zacznie wychodzić. Chciałabym, żeby ta część twarzy była w ogóle bardziej zacieniowana, zdecydowanie bardziej taka nieco asymetryczna, jeśli chodzi o światłocień. No i tutaj musimy pamiętać właśnie o tych oczodołach. One mają sporo cienia i to właśnie tutaj wyłania nam się ta część nosa. Dzięki temu, że zaznaczymy je nieco mocniej. Ta strona prawa będzie sporo jaśniejsza. Tutaj damy więcej światła od tej strony. Aczkolwiek ten światłocień tam, gdzie jest niezbędny, oczywiście musi również nam się pojawić. No i schodzimy do dołu. Tutaj mamy nos i tak jak już zaznaczałam, ważne tutaj są bardzo te cienie na dole. Możemy sobie wzmocnić teraz odrobinę tutaj fragmentarycznie sam dół noska. Troszeczkę wzmocnijmy również teraz usta. Tutaj jest spory cień. To samo tutaj będzie działo się pod brodą delikatnie. Jeszcze odrobinkę wzmocnienia. Tutaj chciałabym, żeby pojawił się fragment jakiegoś ubrania, ale tak potraktowany trochę bardziej już luźno, zupełnie abstrakcyjnie niemalże. No jeszcze fragment ramionka gdzieś, który też będzie nam się w pewnym momencie całkowicie łączył z tłem. Dzisiejsza praca będzie, tak jak już wspominałam, taka bardzo nowoczesna, bardzo lekka, z niewielką ilością kolorów, ale też z bardzo ciekawym połączeniem właśnie technik. Troszeczkę jeszcze światło cienia dajmy tuż przy kościach policzkowych.
Pojawi nam się również gdzieś na ucho w tym miejscu. Po tej stronie będzie znacznie już tutaj więcej włosków. Włosy będą szły właśnie tak asymetrycznie, tworząc taki ładny, tutaj ciekawy cień. No właśnie. I taki prosty, szybki rysunek. Gdybyście chcieli jeszcze sobie popracować, na przykład troszeczkę taką kredką białą, poparcie zawsze można odrobinę jeszcze gdzieś tam rozjaśnień zyskać, ale generalnie my te rozjaśnienia i tak będziemy wyciągać za chwilę farbami olejnymi, którymi dzisiaj będziemy pracować i pokażę Wam, jak fantastycznie powstają laserunki właśnie na takiej pracy, która jest taka czysto rysunkowa. Teraz, moi kochani, musimy zabezpieczyć nasz rysunek. No i oczywiście będziemy zabezpieczać go albo fiksatywą, albo po prostu jakimś lakierem do włosów. Może to być najtańszy kupiony w sklepie lakier, nie ma tutaj jakoś żadnego znaczenia. Generalnie chodzi, popatrzcie, o to, żeby w taki sposób zabezpieczyć nasz węgiel, żeby on wysechł i co najmniej 2 albo nawet 3 razy jeszcze przepracujecie go lakierem do włosów i wysuszycie. Dopiero kiedy mocno tak przyjedziecie ręką i okaże się, że nic absolutnie nie zostaje na palcach, nie rozmazuje się, wtedy mamy pewność, że praca dopiero będzie bezpieczna. Obraz został już wysuszony. Będziemy teraz pracować farbami olejnymi. W związku z tym pamiętajmy, że medium będzie właśnie olej. I teraz pędzlem takim nylonowym, szerszym spróbuję zagruntować całość, tak aby łatwo było mi później rozprowadzać farbę. Popatrzcie, węgiel, który został wysuszony, odpowiednio zalakierowany, nie rozpływa się teraz pod wpływem maźnięć medium olejno-żywicznym ani oleju. Mogę swobodnie rozcierać go, popatrzcie, i on pozostaje taki nienaruszony. Przy okazji, robiąc właśnie w tej chwili taki grunt olejowy pod obraz, zabezpieczam też jeszcze dokładniej ten węgiel, także on już na pewno mi się nigdzie nie rozpłynie i nie rozmaże. Gdybyście chcieli wykonać taką pracę i pozostać tylko przy samym rysunku, wtedy proponuję po wysuszeniu zamiast olejem po prostu zawerniksować pracę i wówczas ten węgiel również będzie doskonale zabezpieczony. No ale w tym przypadku my tutaj idziemy nieco dalej i teraz będziemy pracować farbami olejnymi, jak w przypadku normalnego obrazu. Dobrze, całość już sobie zagruntowałam olejem, pięknie się błyszczy cały obraz i teraz mogę swobodnie tak naprawdę nakładać inne farby, inne kolory na to i pracować sobie na tym tle szarym, które wcześniej było namalowane farbami akrylowymi. I to zupełnie tutaj nie będzie nam przeszkadzało, zresztą sami popatrzcie. Wprowadzam sobie najpierw troszeczkę bieli w tło, tak żeby rozświetlić, rozjaśnić pięknie moją postać. Ona zyska bardzo szybko teraz taki mocny kontrast, dużo światła. I tym samym pędzlem mogę wykonać od razu bardzo delikatnych, takich, popatrzcie, przecierek, które sprawią, że plamy nakładane bieli staną się takie bardziej jak spray rozłożone.
Dobrze, tło troszeczkę zostało ruszone. Chciałam, żeby ta postać jeszcze bardziej wyszła mi do przodu na tle teraz tych takich mocnych rozjaśnień tła. No a teraz zabieram się za malowanie samej twarzy, samej buzi. Będę potrzebowała na pewno kilka pędzli różnych do tego. Na pewno jakieś również kałanki cieńsze przydadzą nam się tutaj. Szpachelki też również przydadzą się dzisiaj, ale to już w późniejszej nieco fazie. Tu mam ładny kałanek, też taki cieniutki. I zabieramy się za nieco bardziej precyzyjną pracę. Wprowadzimy odrobinę koloru na tą twarz, ale nie za wiele. Chciałabym, żeby praca była taka bardzo stonowana w kolorze. Więc używam odrobinę fleszu z bielą. Jest to taki bardzo cielisty kolor, który wprowadzi mi troszeczkę poparcie życia w tą twarz. I zwracając właśnie uwagę na tą anatomię, o której wcześniej była mowa, teraz będę wprowadzała rozjaśnienia tam, gdzie rzeczywiście one są. Uwypuknijmy teraz nosek. Pokażemy właśnie, że ten punkt jest najjaśniejszy. Ale mamy również skrzydełka, które delikatnie tutaj też powinniśmy pokazać. Nie za mocno, ale chociaż troszeczkę tak, żeby były widoczne jako również bardziej wystające punkty. Mniejszym za chwilę pędzelkiem będziemy sobie tutaj pracować nad jeszcze detalami, szczegółami. Na pewno te miejsca powinny być jaśniejsze w twarzy. Tutaj będą kości policzkowe podkreślone ciemniejszym odcieniem. Natomiast te miejsca, które są tutaj wypukłe bardziej, no, nastawione są na światło i my musimy je ładnie rozświetlać. Tuż pod brwiami również pojawia się zdecydowanie jaśniejsze miejsce, a potem dopiero jest właśnie to mocne wgłębienie. Teraz taki modelunek światłocieniem bardzo szybciutko wyłania nam tak naprawdę te właściwe kształty anatomiczne twarzy. Widzicie teraz, że bardzo nam pomaga to szare akrylowe tło pod spodem. Ono od razu tworzy nam taką kolorystyczną bazę. My nie musimy w tej chwili bawić się w łączenie już szarości, tylko wystarczy, że nakładamy sobie na tym zagruntowanym płótnie, co też jest bardzo istotne tutaj, po prostu jaśniejsze odcienie. Tam, gdzie chcę, żeby było troszeczkę ciemniej, delikatnie rozcieram sobie daną warstwę, no wtedy robi się po prostu bledsza.
Możemy od razu troszeczkę rozświetlić również usta, które później będą w kolorze czerwieni, bo to właśnie będzie ten nasz akcent kolorystyczny, jaki nam się tutaj w tej buzi pojawi. Ale na razie delikatnie rozświetlmy je. Bardzo ważnym elementem są oczywiście tutaj oczy. Mówi się, że zawsze najpierw człowiek, patrząc się na drugiego człowieka, na postać, czy na portret, czy na żywą osobę, zawsze pierwsze kieruje spojrzenie właśnie w oczy, a dopiero później obejmuje resztę twarzy. I rzeczywiście również tak jest w portretach. W momencie, kiedy mamy wyrazistą twarz, dobrze namalowane oczy, reszta sylwetki może być nawet tylko delikatnie zasugerowana, a zawsze wrażenie jest bardzo dobrze wykończonej postaci, dobrej twarzy. Pracuję sobie w tym momencie laserunkami. Przypominam, że laserunek to jest taka bardzo cieniutka warstewka. Metoda laserunkowa stosowana była od wieku w malarstwie olejnym, czyli bardzo cienkie warstwy nakładane. Potem po wyschnięciu zazwyczaj kolejne były nakładane i tak długo, ponieważ proces schnięcia farb olejnych, jak wiecie, również jest bardzo długi. W związku z tym taki obraz mógł być malowany naprawdę nawet kilka lat. My nie będziemy tak długo pracować, malować latami tego obrazu, postaramy się to zrobić dosyć szybko. W związku z tym będziemy dlatego pracować technikami mieszanymi i nie będziemy pracować tylko i wyłącznie samymi pędzlami, ale również troszeczkę szpachelką. Nałożymy sobie po prostu grubsze warstwy farby, tam gdzie będziemy chcieli, żeby ona była jaśniejsza bądź ciemniejsza mocniej. Dodajmy odrobinę również jeszcze tego kolorytu do szyi i fragment może tutaj gdzieś na ramionko. Ja bym chciała, żeby to ramię gdzieś nam się w pewnym momencie zupełnie łączyło z tłem, tak rozpływało w zasadzie. Dobrze, jeszcze delikatnie sobie to wszystko lekko rozetrę tym pędzlem szerokim. Uzyskam wtedy taką ładniejszą, jeszcze gładszą powierzchnię. Teraz skupię się może na większych jeszcze detalach. Na razie pracuję tylko, zwróćcie uwagę, głównie jasnymi barwami. Przechodzę teraz do oczka i tutaj w tym miejscu, popatrzcie, na samym środku zawsze musi być nieco jaśniej. Dobrze jest mieć od razu teraz jakiś taki niewielki szczeciniak do rozcierania tej farby. Kilka pędzli zawsze warto jest mieć gdzieś w rączce, wtedy będzie nam po prostu łatwiej pracować. Sama gałka oczna też pamiętajcie, że ona nie może być cała zbyt jasna, zbyt biała, dlatego że to jest w głębi, pod powiekami oka tak naprawdę. Pojawiają się tu jeszcze liczne zawsze cienie, na przykład chociażby od rzęs rzucana. Pod spodem też jest zazwyczaj cieniutka taka kreseczka, która wyznacza nam samą spojówkę, bo rzęsy nie idą nigdy jakby bezpośrednio nam tutaj z białka, tylko po prostu wychodzą nam w pewnym momencie z samej powieki tej dolnej.
Musimy również zwracać uwagę, malując oczy, żeby w tym samym miejscu pojawiały nam się źrenice i światła, bo inaczej będzie zawsze sprawiało to troszeczkę takiego wrażenia małego zeza. I to jest takie właśnie trochę niebezpieczne tutaj przy tych portretach. Dodajmy jej odrobinę koloru, może jakiegoś delikatnego brąziku w samą tęczówkę oka. Ona zrobi się wtedy taka bardziej troszeczkę jeszcze żywsza. To samo od razu dodamy z tej strony. I taki delikatny, leciutki cień tutaj, który już pójdzie nam od tej górnej powieki. Wchodzę tutaj jeszcze we wzmocnienie tych cieni, popatrzcie, we wgłębieniach. Tutaj również dodajmy jej troszeczkę tego cienia jednak, tak żeby to oko stało się bardziej takie trójwymiarowe. I teraz cieniuteńko, dosłownie naprawdę cieniuteńko, olej połączony z czarną farbą. Popatrzcie, nawet przecieram tutaj sobie tak, żeby naprawdę były cieniuteńkie kreseczki. Poprawię troszeczkę jeszcze tutaj samą źrenicę, żeby ona od góry była naprawdę taka czarniejsza. I wyznaczymy jej delikatnie jeszcze rzęsy. Byłoby oczywiście łatwiej, gdyby te warstwy już były suche. Niestety farba mocno tutaj się łączy z innymi odcieniami, bardzo szybko się nam rozjaśnia i stąd też takie czasami wrażenie, że nie możemy uzyskać od razu takiej mocnej czerni. Trzeba kilkakrotnie czasami powtórzyć taki zabieg. I pomaleńku zaczyna nam się już wyłaniać troszeczkę bardziej intensywnie oko i tutaj zwróćmy uwagę również na sam kształt brwi, który też ma tutaj naprawdę duże znaczenie. Dobrze, dla wzmocnienia efektu możemy jeszcze wzmocnić troszeczkę bielą same światełka. Teraz jej oczko się nam bardziej zabłyszczy zdecydowanie. Dobrze, i teraz drugie oko, które będzie już zdecydowanie ciemniejsze, bo ono naprawdę jest w strefie takiego mocnego już cienia. Staram się tak bardzo delikatnie opierać mały palec. Później można będzie skorygować miejsca, które cały czas oczywiście są tutaj mokre, więc one mogą nam się rozpływać. Czasami, kiedy malarze długo pracują nad obrazem olejnym, stosują sobie tutaj takie listewki przesuwane. To jest cała konstrukcja po to, żeby rękę trzymać bezpiecznie w danym miejscu, żeby ona się nie ruszała, nie drgała i wówczas można po prostu bardziej precyzyjnie pracować. Ale my wykonujemy dosyć szybki obraz, więc spróbujemy sobie poradzić bez takiej listewki.
Dobrze, odrobinę sobie przyciemnię, tak jak już mówiłam, tutaj te biele, leciutko je przyszarzę, tak aby one już nie były takie agresywne jak tutaj, dlatego że to oko musi być znacznie ciemniejsze, ono jest w cieniu. Tak samo tutaj wzmocnię, troszeczkę zrobimy ciemniejszym brązem tęczówkę. Fragment brwi, który musi dokładnie się zaczynać w tym samym miejscu po drugiej stronie. I tutaj mocniejsze zdecydowanie też wzmocnienia oczodołów. Spróbujemy sobie troszeczkę porozcierać teraz kilka miejsc. Przy farbach olejnych często błyszczy się nam wszystko i musimy w różnych kierunkach przestawiać się, przesuwać głowę, wzrok, tak abyśmy dobrze widzieli, co się dzieje na obrazie. I dobrze. Tutaj zrobimy zdecydowanie więcej światła. Potrzebuję nieco teraz większy pędzelek do tego. Światło będzie nam w ten sposób padało, tak dosyć agresywnie na twarz, robiąc przy tym duże cienie i spore kontrasty. Możemy sobie tutaj pomóc troszeczkę tym większym pędzlem, również ładnie rozcierając takie światła. Pamiętajcie, że zawsze możecie dodawać sobie troszeczkę oleju, ale też nie przesadzajcie z jego ilością, żeby nie mazało Wam się za bardzo wszystko, bo zawsze istnieje takie ryzyko, że nie będziemy mogli jakby jednorazowo pracować, tylko będziecie musieli czekać dosyć długo, aż dane warstwy Wam wyschną. I tym światłem, popatrzcie, również modelujemy tak naprawdę sam kształt nosa, ponieważ wszystko, co się dzieje na naszej twarzy, pojawia się ze zderzeń płaszczyzny tak naprawdę jasnej i ciemnej. I to właśnie zderzenia tych płaszczyzn wyłaniają nam kształty.
Dodaję delikatnie tego koloru, fleszu, o którym mówiłam wcześniej, tak żeby gdzieś pojawiły się jakieś prześwity skóry również, koloru skóry. Dobrze, poprowadzajmy sobie teraz dla odmiany troszeczkę ciemnych kolorów, na przykład tutaj gdzieś przy partiach włosów. Użyjemy do tego po prostu czerni, takiego mocnego tutaj koloru, która będzie bardzo ładnie teraz współpracowała z tymi białymi światłami, z szarością w tle. Teraz możemy troszeczkę powyciągać sobie również właśnie takich kosmyków naturalnych włosów. Niech ta fryzura będzie taka bardzo lekka, rozwiana. Dodaję sobie tutaj troszeczkę więcej medium, aby uzyskać takie w niektórych miejscach również mocniejsze, gładsze plamy. Tutaj przy tym właśnie lewym oku jest naprawdę ciemno. Tu pojawia się taki bardzo głęboki cień i te właśnie włosy tutaj bardziej nachodzą nam na twarz z tej strony. Popatrzcie, dzięki takiemu zabiegowi właśnie ta twarz z tymi cieniami tutaj teraz będzie bardziej uzasadniona. Fryzura staje się już taka bardziej, popatrzcie, naturalna, lekka. Przeciągniemy sobie nawet właśnie w taki sposób włosy, tutaj bezpośrednio na twarz. Wzmocnijmy teraz cienie pod szyją i damy zdecydowanie tu mocniejsze cienie przy ubraniu. Nada nam do takiego dodatkowego tutaj pazura, takiej lekkości w całym obrazie. Takie delikatne pociągnięcia prowadzą nam cały tutaj obraz w lekką abstrakcję. No i sugestia ramienia, popatrzcie, jest sugestia szyi się nam ładnie tutaj pojawia. Dobrze, tutaj w tych miejscach jeszcze, gdzie są włosy na samym środku, możemy zrobić również troszeczkę rozjaśnień, rozświetleń, pokazać, że te włosy też mają tutaj swoje światło. Wówczas jeszcze tak właśnie bardziej tutaj zasugerujemy ich trójwymiar. To, co jest na górze, może być nieco jaśniejsze, natomiast te elementy w cieniu już faktycznie będą taką mocną czernią.
I kochani, jeszcze to, o czym mówiłam już na samym początku, jeszcze troszeczkę poprawimy sobie sam kształt nosa i skupimy się nieco na ustach, ponieważ właśnie chciałabym w tym obrazie zastosować akcent kolorystyczny, którym będą krwiście czerwone usta. Na razie małe pędzelki. Troszeczkę poprawimy sobie jeszcze nosek, szczególnie tutaj na dole. On tutaj ma całkiem już ładne światła, ale dobrze jest właśnie podczas malowania nosa delikatnie zawsze wzmocnić tutaj fragmenty tych dziurek. Wtedy ten nos wydaje nam się jeszcze tak bardziej wypracowany. Tutaj pod spodem jeszcze troszeczkę więcej samego cienia dam. Wówczas zrobi mi się jeszcze taki właśnie ciekawszy trójwymiar. I odrobina światełek. Najjaśniej jest na samym czubku nosa, więc tutaj można dać również taki blik światła, nieco mocniejszy. I odrobinka gdzieś tutaj, fragmenciki, dosłownie maleńkie rozjaśnień. Takie jaśniejsze światełka również mogą nam się gdzieś tutaj przy końcówce ust pojawić. Tak delikatnie, leciutko rozświetlę teraz. I to, o czym mówiłam wcześniej, to wgłębienie tutaj, ten taki ładny dotyk anioła również możemy delikatnie, leciutko zasugerować. Dobrze, troszeczkę rozjaśnijmy usta, teraz czerwienia. Mamy tutaj różne, popatrzcie, odcienie czerwienia, one nam się przydadzą. Od karminu przez taką piękną makową, wermilion. To patrzcie, jak niesamowicie bije ta czerwień właśnie przy tych wszystkich szarościach, bielach i czerniach. Wszystko jest niezwykle stonowane, a czerwień nagle pojawia się jako taki bardzo silny akcent. Dobrze, teraz musimy popracować troszeczkę nad tymi ustami. Rozprowadzę sobie na razie te kolory pędzlem takim płaskim, nylonowym. No i teraz musimy sprawić, żeby te usta wyglądały na dodatek naturalnie. One potrzebują tutaj dużo i światła, i cienia, wcięcia na środku. Przepracuję sobie najpierw na czarno. Samym środeczkiem, popatrzcie, porobimy troszeczkę cieni. Tu pod spodem też pamiętajmy o tym, że ta właśnie górna warga będzie znacznie ciemniejsza. Dodamy tutaj sobie więcej karminu. I
Usta nie są wszędzie identyczne. One mają różne odcienie w zależności oczywiście od tego, jak nam się układa tutaj kształt i gdzie pada światło, a gdzie cień. Możemy dodać sobie również troszeczkę takiego różu do tego jasnego czerwonego, tego vermilion koloru makowego. Te kolory tak bardzo naturalnie współgrają ze sobą, bardzo ładnie tworzą takie rozświetlenia. Tutaj na tej dolnej wardze, popatrzcie, musimy dać przez środek właśnie takich więcej rozświetleń. Same usta są tak naprawdę trochę pomarszczone, więc one również mają, popatrzcie, takie swoje charakterystyczne kształty wyżłobienia. Żeby wyglądały tak naturalnie, trzeba również o tym pamiętać. Od środka będą ciemniejsze zdecydowanie. Też będą się przyciemniały tutaj, idąc do kącików. One najwięcej światła tutaj, w tym miejscu zyskują tak naprawdę. I to światło oczywiście my sobie jeszcze będziemy modelować, bo w tych punktach absolutnie najjaśniejszych będziemy również dodawać troszeczkę samej bieli. Teraz one zaczynają, popatrzcie, już tak wyglądać naprawdę całkiem naturalnie. Dobrze, jeszcze odrobinkę samej czerni. Tutaj sugerując same dosłownie już takie kreseczki przy kącikach. Odrobineczkę jeszcze tu przyciemnię po tej stronie to oczko, tak żeby nie było zbyt takie wyraziste, bo tu jest sporo jednak tego cienia. Dodamy jej odrobinkę jeszcze rzęs, żeby one gdzieś też tutaj się pojawiały. Dobrze, możemy jeszcze takim malutkim, popatrzcie, pędzeleczkiem odrobinę przepracować sobie na przykład niektóre partie włosów, ale trzeba to już robić z dużą ilością tutaj oleju i trzymać pędzelek bardzo delikatnie tak na samym końcu, żeby rzeczywiście wyszła nam struktura takiego bardzo cienkiego włosa.
Możemy jeszcze popracować odrobinę szpachelką, to co obiecywałam, i powprowadzać kilka takich nieco również mocniejszych elementów. To też będzie tak bardzo ciekawie graficznie wyglądało. Popatrzcie, szpachelką też da się pracować właśnie nad takimi bardzo cienkimi elementami, tylko również trzeba robić to za pomocą farby i oleju. Wówczas te cieniuteńkie włoski również da się bardzo ciekawie tak graficznie pokazać. Wprowadzam jeszcze odrobinę takich mocniejszych elementów, takich przetarć. Które dodadzą nam jeszcze takiego ciekawego elementu graficznego w tym wszystkim. Troszeczkę takich przedrapań typowo rysunkowych. Nada nam takiego właśnie pazurka jeszcze w tej całej postaci. Większą szpachelką możemy również powprowadzać jeszcze odrobinę takiej naprawdę mocnej, popatrzcie, bieli, która nam tutaj się mocno w tle gdzieniegdzie może zaświecić. Ta biel jest tutaj taka bardzo mocna, ale taka bardzo ciekawa. Ona daje nam tutaj takie mocne, naprawdę piękne światła. To światło może sobie tak również dobrze ingerować jeszcze tutaj z całą tą naszą postacią. Szczególnie tutaj właśnie po tej prawej stronie, gdzie to światło tak w intensywny sposób oświetla nam całą postać. Może nam również podkreślić na przykład, poparcie, tą taką ostrość włosów, które tak schodzą sobie dosyć mocno w tych wszystkich kierunkach dookoła całej postaci. Dobrze, i myślę, moi kochani, że właśnie na tym etapie dobrze by było już skończyć tą pracę, ponieważ sam obraz jest bardzo nowoczesny, taki dosyć szybko malowany, musi mieć w sobie również bardzo dużo tej lekkości, tego rysunku, grafiki, która nam się pojawiła, tego tak zwanego właśnie pazurka. W związku z tym właśnie na tym etapie, nie przemęczając go już dalej, zakończymy. Dziękuję Wam więc serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.